dobry kochani, z tej strony Ania, witam serdecznie na kanale Moje Pasje. Dzisiaj przychodzę do Was z nie lada gratką, ponieważ wczoraj otrzymałam od Asi warsztat z pełnym zestawem materiałów do wykonania albumu Rodzinne Święta. To jest albumik ostatni w tym roku. Piękny, bogaty, mega rozbudowany. Dodatkowo również otrzymałam też materiały, żeby wykonać do niego pudełeczko, bo były dwie opcje przy zakupach właśnie tego warsztatu z kursem na pudełeczko lub bez, czyli można było wykonać dwa projekty, i pudełko i album lub sam album. Ja tu już wyciągnęłam wszystko, słuchajcie, z tego dużego pudła, bo by nam się tu w kadrze nie zmieściło, oraz z tej folii, żeby tu nie szeleścić. I zanim pokażę Wam tą wielką tutaj stertę materiałów, to na początku chciałam pokazać Wam, ile wspaniałych gratisów firma Craft O'Clock dołączyła tutaj do tych zamówień, ponieważ ten warsztat jest w całości wykonany właśnie z papierów Craft O'Clock, ich takiej wspaniałej kolekcji świątecznej. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to były te takie duże arkusze z elementami do wycinania, i tutaj mam The November Man, czyli takie grafiki właśnie z różnymi zawodami męskimi. Tu mamy, widzę, jakiegoś kierowcę rajdowego i barbera, żołnierza, policjanta, i takie bardziej dziecięce i takie bardziej poważniejsze te postacie, a po drugiej stronie mamy takie różne fajne gadżety typu właśnie auto, tutaj ryby. Szkoda tylko, że to jest dwustronnie, ponieważ fajnie by było wykorzystać, i jak tutaj mamy wędkarza, no to żeby od razu można było wyciąć też, wiecie, te wszystkie tutaj te akcesoria bez marnowania tych pozostałych grafik. No troszeczkę szkoda, ale wiem, że tak jest i tak musi być w tych grafikach właśnie do wycinania. Zazwyczaj tak to wygląda. Tu mamy kolejny gratisik, i tutaj mamy Heaven, taki Vintage Heaven, taką kolekcję. Piękne, moje kolory ulubione, turkusy, brązy, przepięknie. To serce jest takie troszeczkę przerażające, no bo wygląda jak prawdziwe, ale reszta grafik jest przepiękna. Te serduszka, takie jakby kryształowe, ramka. A po drugiej stronie mamy coś takiego jak na Dzień Dziadków, grafiki, tutaj te turkusowe i złote liście i kwiaty. Bardzo ładny arkusz. Tu mamy Savor the Moment, zachowaj ten moment. No i tutaj mamy takie fajne też grafiki winogrona, wino. Coś takiego mi się kojarzy tutaj właśnie z jakimiś imieninami. Taki fajny arkusik właśnie do stworzenia jakiejś takiej klimatycznej karteczki. O, tutaj ten gnom taki z lampką wina, uroczy jest. A po drugiej stronie mamy takie piękne postacie kobiece, kwiaty, ptaki, motyle. Przepiękny arkusz. I tu mamy Nighttime Chill, czyli wieczorny czy nocny chillout, coś takiego. A tutaj mamy piękne kwiaty w takich kolorach brzoskwiniowo-szarych z błękitem, i dopasowane do tego również tutaj te grafiki, książki, skrzypce, ramki. Te ramki w tych wszystkich grafikach są przepiękne. To były te arkusze takie większe. A teraz zobaczcie, moi kochani, co też tutaj się dzieje. No to jest czad.
Jeszcze tyle gratisów nie widziałam w żadnym ani boksie inspiracyjnym, ani w jakichś zamówieniach, gdzie zawsze są dodawane te paseczki takie gratisowe. Tutaj mamy normalnie pełne te kolekcje tych takich paseczków, tych dodatków. Specjalnie dla Ciebie, no to jest naprawdę wspaniale, że firma Craft O'Clock pomyślała o tym, żeby zrobić właśnie taki prezent dla warsztatowiczów Asieńki i przygotowała takie paczuchy. Może zajrzyjmy do środka. Tutaj mamy kolekcję, widzę, taką świąteczną. I mamy tak, po kilka egzemplarzy jest tych grafik. Po 2 chyba. I tutaj mamy takie troszkę inne poisencje z kuleczkami. Po drugiej stronie są piękne bombki. Wszystko w takich tonacjach błękitno-granatowych, kremowych. Do takich mroźnych prac. Cudownie to będzie wyglądać właśnie oszronione czy pochlapane gessem. Tutaj mamy kolejne te gwiazdy. Już tutaj z szyszkami, z jakimś takim ostrokrzewem. A po drugiej stronie zegarki. Ta kula śnieżna, bombka. Świetne. Tu mamy już pojedyncze kwiaty, a po drugiej stronie są rameczki. Kolejne arkusiki to mamy takie piękne bałwanki. Tu jakąś taką zimową scenkę, skrzypce. Po drugiej stronie znowu kula śnieżna, drewniane anioły i takie zimowe okno. Tu mamy takie dodatki naturalne, czyli bawełnę, pomarańcze z cynamonem, anyż, jakiś chyba głuk jest, bałwanek, a po drugiej stronie takie urocze elfiątko z reniferkiem, sanie, prezenty. Tu są gnomy. U wszystkich tych paseczków są po 2 sztuki z każdego arkusza, czyli można wykorzystać i przód, a z drugiego na przykład tył. Czyli tutaj już nie ma tego bólu w sercu, że trzeba pociąć w którąś stronę, tylko można wykorzystać i jedną i drugą i to jest super właśnie, że takie podwójne paseczki są. Tutaj mamy takie zwierzaczki, takie bardziej naturalne, a po drugiej stronie laleczki, misie, takie zabawkowe rzeczy. Tu mamy małych kolędników i prezenty, a po drugiej stronie pierniki. Tu już są takie elfki i jakieś zimowe wróżki. Po tej stronie mamy lampiony i choineczkę, a tu są takie urocze pingwinki i ptaszki, a po drugiej stronie słodkości, gorące kakao, babeczki. Także tak wygląda ta pierwsza paczuszka gratisów. Może poszukam jeszcze jakiejś świątecznej, bo tu są różne tematycznie. Tutaj mamy już, kochani, tam były takie święta mroźne, a tutaj mamy już takie święta klasyczne, czyli w czerwieniach i zieleni. No zobaczcie, jakie przesłodkie są te zwierzaczki. A po drugiej stronie mamy też takie maleństwa. Tu mamy znowu pierniczki, jakieś kakałko gorące, tu Mikołaje i listy, znowu pierniki. Tu piękny zestaw bombek. Tu mamy jakieś postacie dziecięce i dorosłych. Super do albumu, do grudniownika. Tu mamy panią Mikołajową, pana Mikołaja, jakieś dziewczyny. I tu mamy już kwiaty, piękne poisencje, piwonie,
w czerwieniach i kremach. Bardzo ładne te grafiki również. To mamy taką drugą opcję świątecznych grafik. Tutaj jest cała paczuszka napisów i to są również napisy świąteczne z tego co widzę. Mamy je w wersji białej i czarnej. Po jednej stronie są białe, po drugiej czarne. I tak patrzę, że tutaj są wszystkie te napisy. To są właśnie takie do grudniownika, do albumu zimowego, świątecznego. Więc tutaj super to będzie pasować do tego albumu Asi. Jeżeli ktoś lubi dodawać napisy, wiecie, wklejać do albumu napisy, no to jak najbardziej sobie z tego skorzysta. Przepiękne, różnorodne. Super. Właśnie takie do grudniownika. Sernik Fürst. Choinka Dan. No super. Naprawdę są takie czaderskie. Pakuj prezenty, nie stres. Świetne. Można komuś na przykład sprezentować kalendarz adwentowy i w tym kalendarzu takie właśnie jakieś sentencje fajne do świąt. Do każdego dnia świątecznego z jakimś łakociem czy z jakimś drobnym prezencikiem i też będzie super. I tu mamy tutaj trzecią rzecz świąteczną. Tu jest taki mała paczuszka i tutaj mamy, kochani, takie jesienne klimaty i tutaj również w dwóch wariantach, ale tu aha, pomyślałam, że to jest może dwustronne. Wiecie, że po jednej i po drugiej stronie jest to samo. Nie. Tu jedna jest taka dziewczyna, a tu jest druga taka. Fajne. Tutaj mamy już motyle, kwiaty, jakieś tak, kardy. I tu kolejne postacie. Tutaj jest jakaś farma dyniowa. Po drugiej stronie kosze z darami jesieni. Słoneczniki, astry, piękne tutaj zupa jesienna, pumpkin latte i szarlotka i kwintesencja jesieni. Przepiękne. Do jesiennych projektów jeszcze, bo jeszcze póki co mamy jesień. Tu mamy troszeczkę takie nawiązanie do tych jesiennych klimatów. Ale w takiej innej troszeczkę wersji, bo tu mamy taki z żółtym i z niebieskim. Bardzo fajne. Tu tak troszeczkę jakby nawiązywało do któregoś z tych dużych arkuszy. Można to pomieszać z tym, bo tutaj też ten brąz taki, te rudości i tutaj z tymi żółtymi akcentami to mi się tu fajnie komponuje, więc można sobie połączyć te dwie kolekcje. Tu już są kwiatowe. Dalej mamy coś takiego. Listy, prezenty i tutaj zestaw motyli i ważek, a tutaj są zwierzaki. Ja uwielbiam takie grafiki zwierzaków, zwłaszcza kotów. Ja jestem kociarą zadeklarowaną, więc uwielbiam. Jakie urocze te dziewczynki. Śliczne. A tu już mamy takie damy. I zegary. Przepiękne. I zobaczcie, już oglądamy to chwilę, a tego jeszcze nam nie ubywa. Kolejnym tutaj z tych paseczków z elementami do wycinania mamy takie w kolorze takim morskim troszkę i taki amarant. Bardzo ładne zestawienie kolorystyczne. Tu mamy takie kwiaty, takie bukiety, a tu pojedyncze. Tu mamy takie
kolorowo włosy panny. I tu już takie bardziej romantyczne. Maszyny do pisania, skrzypce, książki i znowu zestaw ważki i motyle. Tu mamy liście, jakieś wazy i znów te romantyczne bukiety. A po drugiej stronie też takie flower boxy w filiżankach. Bardzo ładne. I znowu zwierzaki. Maine Coon, kocham Maine Coon. A tu znowu dzieciaczki, takie piękne dziewczynki. Po tej stronie również dziewczynki i jakieś pyszne ciasta. Tu taki tort weselny i prezenty. Został nam jeszcze ostatni pasek z grafikami. Tu już mamy taką kolekcję fiolety i taki fiolet krem, taki błękitny. Również do jakichś takich zimowych prac można to wykorzystać, bo fiolet jak najbardziej również pasuje do takich zimowych prac. Po drugiej stronie już mamy więcej różu. Takie bardziej pastelowe te kolorki są, ale również przepiękne. Tutaj są motyle i balony, a po tej wersji różowej tu z kolei takie fioletowo-niebieskie i beżowe kwiaty, a tutaj znowu wersja bardziej różowa. Tu są pojedyncze egzemplarze, więcej fioletów, a tutaj więcej różów. Tu już są dodatki takie typowo jakieś imprezowe, czyli lizaki, lody, torty, cake popy, tu widzę są nawet, a tutaj jakie słodkie, zobaczcie tą grafikę, przepiękne. I tu znowu mamy całą gamę słodkości. Także dużo prac takich urodzinowych, świątecznych można zrobić. Także kochani, jestem naprawdę podekscytowana ilością tych pięknych gratisów. Kiedy to wykorzystam, nie mam pojęcia, ponieważ no jest tego naprawdę ogrom. Zobaczcie, ogrom. To są same gratisy, same dodatki gratisowe. No ma swoją tutaj masę. Kolejnym gratisikiem, tym razem od Asi, to jest zrobiona przez nią autorska akwarelka, taka złota. Ona jest jeszcze dosyć miękka. Nie wiem, czy będzie tu widać. Widzicie, jaki piękny, metaliczny, złoty kolor. Muszę ją zabezpieczyć i maksymalnie oszczędzać, bo to jest na wagę złota, ta akwarelka. I ją będziemy wykorzystywać do chlapań w albumie. Więc musi być tutaj zabezpieczona. Dobrze, ją sobie odłożę w bezpieczne miejsce, żeby mi gdzieś tam, broń Boże, kot nie wziął sobie do zabawy. I przechodzimy, kochani, do prezentacji całego warsztatu. Ja już wyciągnęłam to wszystko z pudełeczka, żeby tutaj nie szeleścić, nie stukać tym kartonem. Jak zawsze to było przewiązane wstążeczką w bibułce zielonej tym razem. Wstążeczki jest bardzo dużo, więc spokojnie jeszcze do różnych innych projektów będzie można ją wykorzystać. Tutaj Asia zawsze tak pakuje warsztaty, żeby można było maksymalnie skorzystać z tej zawartości. Zobaczcie, jak dużo jest tej wstążki. Bardzo fajny pomysł. Idąc dalej wstążeczkowym tropem, mamy tutaj dołączoną jeszcze do zestawu zieloną, tą satynową taką wstążkę. Ona będzie potrzebna do wykonania zamknięcia pudełka tego albumowego.
To mamy wstążeczkę numer 2. Oczywiście była dołączona tutaj taka wizytówka. Dziękuję Ci za zaufanie i wybór mojego warsztatu. Życzę przyjemnej pracy. I tu już taki opis od Asi zapraszający na warsztaty w przyszłym roku. Jestem bardzo ciekawa, co tam Asiunia wyczaruje znowu, bo wszystkie te projekty w tym roku były przepiękne. Moi drodzy, co tutaj mamy jeszcze dalej w tym zestawie? Mamy watolinę, ponieważ ten album będzie mięciutki. Powiem Wam, że pierwszy raz będę robić na tej watolinie, bo mimo tego, że Asia już proponowała warsztaty z miękką okładką i ja te warsztaty mam, ale jeszcze ich po prostu nie zrobiłam. Ciągle się, wiecie, za to zabieram, ale no jest mnóstwo jeszcze innych po drodze projektów. Tutaj na bieżąco wykonuję te projekty Asieńki w ramach DT oraz prezentuję jej papierki i papiery cyfrowe i wykonuję, wiecie, inspiracje, ale myślę, że postaram się nadrobić i już mówiłam o tym, obiecuję, że wykorzystam te warsztaty, które mam, żeby nie leżały i się nie kurzyły w pudełeczkach, no bo szkoda takiego potencjału nie wykorzystać i nie wyeksponować ich w pracowni, zwłaszcza, że już tutaj mój remoncik i ustawianie wszystkiego dobiega końca i zawsze mogę przepięknie tutaj to wszystko pokazać. Oczywiście będzie room tour po mojej pracowni, jak już wszystko dopnę na ostatni guzik, żeby było się czym pochwalić. Dobra, tyle prywaty. Wracamy do warsztatu. Tutaj mamy watolinę i ta watolina była w takich 2 kawałkach. Jeden taki długi i to jest na obicie tego grzbietu do zrobienia okładki albumu. A tutaj mamy drugi taki mniejszy kawałek i to jest nawieczko do pudełka. To sobie odkładamy na bok. Ja wypakowałam to z folii tak jak było, nic tutaj nie przekładałam, więc pokazuję jak leci po kolei. Tutaj mamy kwiatuszki od Ani Kierus. Widziałam jak Ania to robi na Instagramie. Naprawdę ogrom pracy, wiem, bo sama robię kwiaty z bawełny i no podziwiam cierpliwość, podziwiam po prostu, no bo to jest ciężka praca. Tyle godzin siedzenia i dłubania, a tutaj sporo osób ten warsztacik kupiło, więc na pewno Ania musiała takich paczuszek zrobić mnóstwo, za co ją również podziwiam i serdecznie pozdrawiam. Mamy jedną taką kremowo-białą i 2 czerwone i one będą tak jak tutaj widzimy na okładce. Jedna czerwona na pudełeczku i tutaj na okładeczce albumu. Kwiatuszki idą na bok. Dobra. To zostawimy tu. Sznureczek jutowy do mocowania tam różnych tam zamknięć, takie wiecie, jak zawsze robimy w albumach, na elementach właśnie czy graficznych, czy kółeczkach i jest po prostu mocowane, takie zawiązywane na ten sznureczek, więc ten sznureczek również jest. Mamy tutaj ćwieki, złote ćwieki i magnesy. Ja sobie już tutaj wezmę to, przymocuję sobie magnesy do stojaczka, żeby mi nie zniknęły, a ćwieki odłożę sobie w bezpieczne miejsce, później je włożę do woreczka. Mamy płótno, piękne ciemnozielone płótno i płótno jest potrzebne nam do zrobienia mocowania tego hidden hinge, czyli do mocowania kart w albumie. Jest go naprawdę dużo, ale też duży jest to album no i to mocowanie również musi być zrobione solidnie,
Bodajże ono jest z plusem, więc zawsze jeszcze jest taki marginesik, jak się zamocuje tą kartę, żeby się łatwiej otwierał i ładniej pracował. Następna rzecz to jest płótno, piękne zielone płótno. I tu mamy taki jeden kawałeczek. Ono jest takie aksamitne. To jest taki welurek. Piękne. I tu mamy taki dłuższy kawałek, bodajże na pudełko, tam do jakiegoś, do którejś części pudełka. A tutaj jest taki duży kawałek na obicie okładki albumu oraz na wykonanie pudełka. Jest go naprawdę, zobaczcie, ciągnie się i ciągnie. Jest go naprawdę dużo. Szybko go złożę. Aha. Kolejna rzecz, którą mamy w zestawie, to jest kolekcja Oh Christmas Night autorstwa Kasi Kędzierskiej z firmy Craft O'Clock. I tutaj mamy, moi drodzy, to jest tak, zestaw 24 dwustronnych arkuszy, 2 arkusze ze wzorów, 2x12 wzorów. To jest główna kolekcja, 2x6, 2x6 wzorów, papiery bazowe i 5 dodatki, wzory na odwrocie. Zerknijmy. Już widzę, że tutaj mamy więcej niż jedną chyba kolekcję. Jestem jej bardzo ciekawa. Fajnie, że nie są te papiery klejone tymi brzegami, bo zawsze tak łatwiej jest je wyjąć. Aha, tu mamy raz, 2 okładki. Tu są, bo tutaj mamy, słuchajcie, i papiery. Tutaj mamy kolekcję z samymi tymi papierami takimi wzorzystymi, a tutaj jeszcze... Dobra, czyli mamy 2 kolekcje takie z tymi wzorzystymi papierami, z tymi poisencjami i 2 kolekcje z samymi papierami bazowymi, czyli mamy 4 kolekcje. Ok, to już teraz wiem, o co chodzi. Zróbmy szybki przegląd tych papierów do albumu. Tu mamy przepiękne grafiki z tymi poisencjami. Tutaj zobaczcie, że jest nawiązanie też tymi grafikami. Co tam był ten, wiecie, w tych paseczkach był ten maleńki reniferek i ten elficzek taki słodki. Tutaj mamy poisencje. Tu w warsztacie Świętego Mikołaja. Śliczne. I tu mamy drugi raz to samo. Dobra. To już widzę. A tu mamy papiery bazowe, czyli same tła. Bardzo ładne. Lubię projekty Kasi Kędzierskiej. Ona ma taki też niepowtarzalny swój styl, jeśli chodzi o papiery. Super. I tu mamy drugą wersję, drugą kolekcję. Tu mamy to. Nie będę na razie tu szeleścić. Później zapakuję. Kolejną rzeczą, która znajduje się w naszym warsztacie, jest cała tutaj kolekcja tych dodatków do wycinania. Również z tej kolekcji Oh Christmas Night. I tu też sobie zajrzymy do środka. Trochę poszeleszczę. I tutaj mamy tak. Jeden raz kwiaty i więcej i jeden raz święta. Tutaj są jakieś... O, ale super. Stragany.
świąteczny taki jarmark. Dobra, i tu są dodatki. Drzwi, kominki, świetnie. I tutaj mamy cały zestaw z kwiatami i dodatkami. Elfy, tak, elfiki różne, Mikołaje, ramki, zwierzątka. Super, słodziutkie, zobaczcie jakie piękne. Tu mamy dużo różnych takich zegarów fajnych, drewnianych, skrzynka taka na listy, no skrzyneczki na listy, samochód z choinkami, piękne. One są tak na ciemnym tle z białą obwódką, żeby wygodniej było wycinać. No bardzo to lubię właśnie w tych papierach Craft O'Clock, że one mają właśnie tą obwódkę taką. A tutaj już mamy zestaw dodatków świąteczny, taki typowo świąteczny. I tu znowu mamy okna, te fotele, bombki, zabawki, prezenty, dzwonki. No i tutaj już są takie, słuchajcie, totalne dodatki. Takie na choinkę. O, tutaj cały zestaw różnych łakoci, pierniczki. Cudo. Przepiękne. Zobaczcie sami. Skrzypce, aniołki, śnieżne kule. No jest tego ogrom, kochani. Powiem Wam, że tu do albumu to wykorzystamy naprawdę ułamek tego, co dostaliśmy. Więc kupując taki warsztat, bądźcie przygotowani na to, że zostanie Wam jeszcze mnóstwo dodatków do wycinania. Coś wspaniałego. Następna rzecz, moi drodzy, która jest nam niezbędna do stworzenia albumu, to są jego karty. W związku z tym, że ten album jest bardzo duży, to również te karty są duże i nie weszłyby w całości czy w całych arkuszach, z których zazwyczaj sami sobie wycinamy te karty, bo po prostu format ich jest za duży. Asia już tutaj, zobaczcie, zrobiła nam te karty dodatkowo. Jest ich 5, już są zbigowane. Tylko tutaj trzeba będzie sobie je jeszcze dodatkowo zbigować, żeby podkleić, ponieważ będziemy je wklejać do albumu w tą stronę, a karty, te co zazwyczaj się wsuwa od góry, będą po prostu wsuwane od boku. Tu mamy te 5 kart. Następnie mamy folię do shakerów, ale zawsze robimy z niej jakąś kieszonkę, taką przezroczystą lub do klapeczek, żeby ją ładnie zamknąć i żeby było widać, co jest pod spodem. Tu mamy takie zwykłe karteczki jak do ksero, ale z tego będziemy robić notesik, który będzie umieszczony w jednej z kieszonek w tym albumiku, oraz będziemy, jak robimy na watolinie, to zawsze jeszcze podkleja się te łączenia między grzbietem a tą częścią okładki właśnie takim białym, zwykłym papierem, żeby można było łatwiej to wszystko posklejać. To mamy te karty i zobaczcie, tutaj mamy jaki duży pakiet papieru kraftowego. Tu jest chyba przeszło 50 arkuszy, z tego co się orientuję. No sam tu ciężar tych arkuszy robi robotę w tej paczce. To mamy tu. Tu mamy tekturę introligatorską do pudełka. Na boki pudełka dłuższe i krótsze oraz na wieczko i na dno. Także tu jest ta tektura dość gruba. Nie wiem, czy ona ma 2 mm czy więcej.
3 mm, słuchajcie. Nie, 2 mm jest, 2 mm. Tak, a może 2,5. Tak mi wygląda na 2,5. No jest gruba. Jest naprawdę gruba, więc to pudełko będzie mega solidne. I tu chyba jeszcze jest to. Tutaj nie, to jest na pudełko, przepraszam. A to jest na album. Tu jest album i tu był grzbiet tego albumu. O, tak. Tu mamy część albumową, tak, czyli są dwie okładki i grzbiet. Także zobaczcie, jaki on będzie kolosalny. A tutaj mamy bermatę na pudło. O, ale naprawdę zajmie miejsce to pudło. Będzie super. I tu są docięte brzegi. Tak. One są troszeczkę mniejsze niż góra i dół. Tak, żeby jeszcze taki rancik zostawał. Dobra, to już mamy to opanowane. Ok. Jedną mamy taką dłuższą. O. Tu mamy zestaw na pudło. I jeszcze została nam tutaj kolekcja duża, czyli 30 na 30 o Christmas Night. Ale tu już widzieliśmy te grafiki na tym mniejszym zestawie, więc pozwólcie, że już nie będę tego rozpakowywać i tutaj nam szeleścić. Chyba że... A zerknijmy, a co tam? No, ten piękny zielony sweterek. Przypomniała mi się kolekcja Asieńki, ta najnowsza, Wśród nocnej ciszy, bo tam też był taki pleciony zielony sweterek, tylko że ten jest tutaj taki bardziej wyostrzony i ma takie chlapania. Dobra, zerknijmy sobie na tą stronę tu, bo to mnie tak zaciekawiło. Słuchajcie, zobaczcie, jakie przepiękne są te no te kółeczka. No wystarczy to tylko, słuchajcie, wyciąć, podnieść troszeczkę na jakimś dystansie i jest gotowa kartka. Tu naprawdę nie trzeba nic więcej robić. No, cudo. No i tu już mamy te większe arkusze. Przód i tył. Gwiazdki. Piękne to takie podzielone to tło. Oj, ta czerwień też taka śliczna. Wiecie, te kolory są takie przygaszone, więc to nie jest taki strasznie rażący czerwony i zielony, jak czasami potrafi być właśnie w tych takich papierach świątecznych. Idealny. Ojej, nie mogę się doczekać, jak zacznę już robić ten warsztat. Myślę, że to szybko pójdzie, bo uwielbiam projekty bożonarodzeniowe, a ten albumik mnie po prostu oczarował i bardzo się cieszę, Asiu, że mogę go wykonać. Popatrzcie, kochani, naprawdę jaki to jest ogrom materiałów. Ile tego wszystkiego tutaj mamy. Ile wspaniałości. No i jeszcze te gratisy, które no, skradły moje serce. Jest tego naprawdę mnóstwo, mnóstwo. Zobaczcie, ile papierów. Przecież tu nam jeszcze naprawdę mnóstwo rzeczy zostanie. Że warto, kochani, naprawdę warto inwestować w takie rzeczy, kupować warsztaty, bo zawsze możemy się nauczyć nowych rzeczy i jeszcze mamy później dodatkowo mnóstwo świetnych dodatków do wykorzystania w jakichś innych naszych pracach. Także tak wygląda warsztat Rodzinne Święta. Jeszcze raz, Asiu, bardzo dziękuję za to, że mogę go wykonać i pokazać tutaj na kanale. Życzę Wam wszystkim cudownej zabawy przy tworzeniu tego albumu. Ściskam i do zobaczenia w gotowej prezentacji tego albumiku. Pa, pa!